O zmarłych nie mówi się źle, głosi stare porzekadło. Wie o tym artysta, który usłyszał rekwiem dla siebie. I dlatego dziś nie będziemy zbyt wiele mówić o Czechosłowacji. Ale o Słowacji już owszem, bo przecież musimy dowiedzieć się, dlaczego nasi południowi sąsiedzi wprowadzali polskich hydraulików w błąd, przez co powstała znana klisza kina ślizganego. Będzie także o tradycyjnym okładaniu pałkami po nogach, lizaniu transformatorów, śniadaniach i różnicach między bratankami. Na dywanik u złego ojca trafił Martin Jamrich. Człowiek, który wie, że na stypie chrupki powinny być gratis. Witaj. Dziękuję, cześć, ahoj. Ile kosztuje stary Słowak? Bo wiesz, była taka w polskiej lidze moda kiedyś, mówiło się, panowała na kupowanie wiekowych piłkarzy ze Słowacji zamiast stawianie na młodych Polaków. Ile kosztuje? Nie wiem, w ogóle się nie interesuję piłką nożną, bo nie lubię oglądać spoconych facetów biegających za kawałkiem skóry. Okej, to jak tak uczciwie ucinamy ten temat. W takim wypadku, skoro Nie wiem. Nie mam Robert Demian pojęcia. nie jest twoim zainteresowaniem, to cofnijmy się kilkadziesiąt lat wstecz, gdy przyjechałem już na Słowację. Będąc młodym junakiem podczas czasu wolnego dokonałem zakupu, który doprowadził mnie do zadania podstawowego pytania. Jak bardzo różnią się Słowacy od Polaków? Bo turystyczny słownik, który ci tu prezentuję dla Słowaków, zaczyna się od cislowków i zlomków, a dla Polaków od informacji, jak po słowacku brzmi napis ostrzegawczy, baczność, wysokie napięcie. Nie wiem, czy wtedy jakoś Polacy notorycznie lizali wasze trafoki, te wszystkie transformatory, że to była pierwsza informacja w słowniku turystycznym? Tak, mówi się o słowackich transformatorach, że są bardzo smaczne, to chyba przez to. Ale nie wiem, no na Polacy wyglądają, że są bardziej praktyczni chyba, nie wiem. Słowacja jest czasami, nie chcę nikogo obrazić, ale Słowacja jest czasami troszeczkę taki Balkan, że tam troszeczkę dziko, co ja bardzo uwielbiam i jestem z tego dumny, bo mnie się podoba taka po prostu naturalność. To my transformatory lubimy polizać sobie trochę. No widzisz, ale już zaczynasz od tych Bałkanów, a kiedyś spotkałem się z taką opinią, że Słowacja to najdalej wysunięty na północ kraj śródziemnomorski, prawie Bałkany, właśnie tak, no już widzę, zaczynamy potwierdzać rzeczy, które znajdziemy w internecie. Ale powiedz mi, czy to właśnie z tego powodu niekonwencjonalnego podejścia do języka słowackiego nie ma w Duolingo? Bo to jest dość ciekawe dla mnie, bo wiesz, czeski jest, co prawda 45 rozdziałów, bo niedawno skończyłem przygotowując się do naszej rozmowy, no ale jednak jest, a słowackiego brak. Słowackiego brak. No powiem ci tak, że po prostu słowacki się nie da nauczyć. Słowacki po prostu musisz czuć, słowacki masz w sercu, wiesz. A, Wiesz, druga sprawa jest, że po prostu my chyba zawsze była Czechosłowacja, no to wystarczy ci czeski chyba i na Słowacji po prostu, nie wiem. Jesteśmy mali rynek, tyle. ale wiesz Właśnie nie co, opłaca Duolingo nawet robić. powiem, że słowacki jest jednak bardziej zrozumiały dla Polaków tak naprawdę niż czeski, więc to tak my z tym problemu nie mamy, bo na przykład jak puściłem sobie przygotowując się do rozmowy z tobą audycję po słowacku, taką krótkie wprowadzenie do historii Słowacji, no i powiem ci, że dzięki temu, że tam kilka słów po czesku wcześniej liznąłem, to nie miałem prawie żadnego problemu ze zrozumieniem. Wszystko było na tyle płynne, na tyle podobne, no że później się wyjaśnia, skąd jest to Polak, Węgier, dwa bratanki, bo też niewiele osób wie, że tak naprawdę to przysłowie odnosi się do Słowaków, a nie do Węgrów, tak wiesz, tak. Okej. No bo Górne Węgry. No z tym... Wiesz co, nie mów takie rzeczy za bardzo na Słowacji, bo po prostu już nie wrócisz do Polski. A już jednak, czy jednak te Serio? plotki o tym, że jesteś spokojnym człowiekiem, są mocno przesadzone. Ja, że jestem przesadzony? Nie, że plotki, że jesteś spokojnym człowiekiem, bo widzę, że jak się nadepnie na ten słowacki odcisk, to jednak... Okej, nie, tak, jestem spokojnym człowiekiem. Nie, ja odbieram to spokojnie, ale po prostu mówię ci, że na Słowacji nie próbuj coś takiego mówić, bo Ale wiesz, tu bardziej chodzi o to, jesteśmy że... alergiczni. Tak, tak, ale jest to taka ciekawostka, ponieważ wszyscy, no bo wiesz, węgierski od polskiego no jest bardzo daleko i to nie jest tak, że sobie pójdziesz na Węgry i tam wiesz, zrozumiesz coś więcej niż Hajdosz, No no jasne.
A generalnie jest taka hipoteza, że to wszystko się wzięło właśnie od tego, że Słowacja była nazywana Górnymi Węgrami, a my ze Słowakami nie mieliśmy żadnego problemu komunikacyjnego. I dzisiaj jest taka hipoteza promowana, że to jednak się wzięło od tego, że to Polak-Słowak, dwa bratanki. Tak tylko podkreślam. Aha. No, na tej zasadzie podkreślam, bo wiesz, my mamy z Węgrami wspólną historię tam narodowo-wyzwoleńczą, ale językowo jest taka wiesz, hipoteza, że to wy. No ale okej, to powiedz mi, bo tak, no macie jednak ten język, nie ma go w Duolingo, no to skąd ten biedny człowiek ma wiedzieć, bo nawet w słowniku turystycznym nie ma, jak po słowacku jest sutener? Bo ja musiałem dopiero sprawdzić, to wiesz, w tłumaczu Google. Ale czy sutener? Tak, nie ma w słowniku, bo tak, ty się zajmujesz, wiesz, specyficznymi słówkami, oryginalnymi. Ja szukałem, no znalazłem, to jest pasak, ale mówię, kurczę, pieczone. No. Takie ważne słowa powinny być w słowniku, wiesz, takim turystycznym, prawda? Tak, to się bardzo przyda, no to prawda. To jest coś, co na co dzień się używa. Ale w ogóle jak to jest, bo wy sobie Ja nie znalazłem w turystycznym polskim słowniku, co to znaczy Alfonso. Też szukałem i tak, no właśnie, nie wiedziałem, no o co chodzi. Też szukałeś dobrych rzeczy i ja tego później nie wiem, no skąd biedny człowiek ma wiedzieć, sprawdzę, bo to jest słownik z 89, ale może tutaj był jeszcze. Idealny rok. No na pewno. Nie ma, widzisz? Faktycznie, nie ma. No ale to był taki podręczny, pewnie koniec języka za przewodnika. No niemniej powiedz mi, bo to jest też dość interesujące, co to jest za oszukiwanie Słowaków? Wy sobie musieliście jakoś nagrabić dziejowo, bo jest w bibliotekach informacja przy takim komiksie Superman Świat. Nie wiem, czy się interesujesz komiksami, wprowadzę. Jest taka seria z DC, Superman Świat, Joker Świat i Batman Świat. Tam są twórcy z różnych krajów. No i przy Superman Świat widnieje informacja o Słowacji i że ten komiks miał też premierę na rynku słowackim. No więc biorę komiks do rąk, ale już w wydaniu nie ma tej Słowacji. W spisie treści nie uświadczymy. I mówię, co kurczę ktoś ma przeciwko wam, bo to jest aż niesamowite dla mnie. Wiesz, wszędzie jest napisane, że mamy, nie wiem, znam tylko jednego komiksowego superbogatera słowackiego, to jest Janosik, ale więcej nie znam i nie wiem, o co tutaj chodzi. No właśnie było tak, że zlecano rysownikom z różnych krajów, żeby spróbowali, wiesz, kulturę. No i z Polski tam, akurat nie pamiętam, czy w Superman Świat chyba był... No nasz laureat Hugo był, o ile się teraz nie mylę, Bartek, ale właśnie miał być też ktoś ze Słowacji i nie było. No bo z Polski był Bartosz Sztybor, ale ze Słowacji nie było nikogo, mimo że była zapowiedź. I tak powiem szczerze, czym sobie nagrabiliście, nie wiem. Też nie wiem. Nie wiem jaka jest atmosfera komiksowa na Słowacji dokładnie. No dobrze, to nie jak wiem, nie wiesz, to spytam o coś, co na pewno wiesz. Co macie do polskiej czekolady? Co mam do polskiej czekolady? Że nie jest zła, ale po prostu słowacka jest słowacka. A, bo to możesz Ciężko ci to wytłumaczyć. My mamy po prostu jazdę na stare kawałki, stare produkty, które jeszcze wyrabiali za komunii i po prostu myśmy do tego przyzwyczajeni. Czasami się nie zmienili w ogóle ani opakowania, że wyglądają tak komunystycznie, ale dla nas teraz jest moda retro i dla nas jest to po prostu powrót do dzieciństwa i my sme szczęśliwi, jak możemy zjeść te stare, tradycyjne czekoladki w klasycznym, komunistycznym retro opakowaniu. Ale ja się spotkałem z taką opinią, że po prostu nasza polska czekolada to u was jest taki synonim tej takiej pośredniej właśnie, że gorszej. No, lubimy tylko krówki chyba, a jeżeli chodzi o tą czekoladę na Słowacji się często śmiejemy z Polski, że po prostu z Polski przychodzą tylko zimno i złe produkty. No widzisz, no to dobrze, no ale my złe produkty, ale szyszki to wy normalnie jadacie. Czemu jecie szyszki? Lebo mamy dużo lasów iglastych. Nie, chodzi o syszkę z lekwarą. No ja wiem, jasne. Wiem, że wiesz przecież. No to... Tak, mamy szyszki, mamy też funky, to są wasze, jak jest to po polsku, wasze donuts, pączki, przepraszam, tak, pączki, no, szyszka jest pączek.
I ja, jak już mieszkam teraz w Polsce, tak mój najulubieniejsze święto jest Dzień Pączków. Tłusty Tłusty czwartek. czwartek, tak, lebo to na Słowacji nie ma, a jak zrozumiałem, o co chodzi w tym świętku, tak po prostu ja byłem w raju, że po prostu coś takiego istnieje. To jest doskonałe święto dla mnie. A to ci powiem, że też obecnie się je tylko na słodko pączki, a tradycyjnie były też takie z resztkami jeszcze słoniny, takie wytrawne. Dawniej, że bardzo tłuste na smalcu i z fragmentami mięsa. Są jeszcze osoby, które takie tradycyjne pączki robią na to święto. A to brzmi fantastycznie. Tak, no właśnie też poluję, żeby tak trafić domowej roboty od kogoś, bo to już jest no poważne Wow. jedzenie, nie takie wygłupy, tylko już dobra wieprzowina. Tak. A to w takim wypadku, skoro przy jedzeniu jesteśmy, to na śniadanie wolisz oko wołu czy kaszę mannę na słodko? O, kaszę mannę nie jemy na Słowacji, mało, bardzo mało. My w ogóle nie jemy różne kasze, jak macie tutaj w Polsce grzycianą i nie wiem jaką, to po prostu na Słowacji jest tego minimum. My jesteśmy kraj biedny, po prostu często śniadanie w ogóle nie mamy. Ty, ale wiesz, to z tą kaszą manną, to pytam nieprzypadkowo, bo był kiedyś artykuł w polskich mediach, gdzieś tak po mediach społecznościowych też skakał, że właśnie na śniadanie jadacie czasami kaszkę mannę z czekoladą, że to jest takie jakby słodkie danie. Tak, to prawda, tak, wcześniej się jedło tego więcej, teraz jest kasza manna posypana lub kakaem Bo u nas to nie jest i, popularne połączenie. i cynamonem. To i, czyli co ty byś wybrał? Oko wołu No czy chyba tak? tak, ale Tak? nie przepadam za słodkimi śniadaniami, ale jeżeli tak, no to kaszymany z kakaem i cynamonem może być. Ja widzę, że cię będę ciągnął za język, to powiedz, czym jest oko wołu, bo nie wszyscy wiedzą. Okowolu jest... chcesz przepis? Nie, co to jest, żeby wiesz, zdradzić? A, to jajko smażone po prostu na patelni. No i ma kształt oka wolu, po prostu u nas się nazywa wolskie oko. No i to jest piękne porównanie, dlatego pytam, bo wiesz, bo u nas to można się nie domyślić, a oko wołu, bardzo ładna nazwa, ja tam jestem fanem jaj, więc zawsze. A, okej. To powiedz mi, to jest takie pytanie, które zadała też jedna z osób słuchających audycji, wiedząc, że będę rozmawiał ze znanym Słowakiem w Polsce, bo tak prowadzisz takie konta. Za co na Słowacji można dostać w zęby? Czyli czego nie mówić, bo można się przejechać na różnicach językowych. A, to bardzo dużo. Na przykład, jeżeli powiesz, że Janosik był Polak, to bardzo niebezpieczne. Też, że lubisz Węgrów lub Czechów lub Ukraińców lub Austriaków, to też może być bardzo niebezpieczne. My po prostu my Słowacy, my się lubimy tak nawzajem, wzajemnie. I nie mówię, że nie lubimy obcych, ale po prostu potrzebujemy jakiś czas, abyśmy poznali bliżej i więcej tego człowieka i potem później możemy lepiej komunikować. To na pewno nie mówić nic o Janosikowi, nie mówić, że nie pijesz. To jest bardzo niebezpieczne, lebo po prostu skończysz gdzieś i nie będziesz pamiętać, co się wydarzyło za ostatni tydzień, bo po prostu naleją do ciebie coś. Nie możesz mówić, że nie lubisz słowackiego jedzenia, że nie lubisz gór i tak dalej, i tak dalej. A to ciekawe, powiem szczerze, z tymi górami. I nie rób żarty, że nie mamy morze. A to ciekawe, bo widzisz, Czesi mniej alergicznie na to reagują, a wy jednak. No, mówię tak w żartach, ale po prostu tak, no nam przykro, że nie mamy morza, smutni z tego. Mówimy sobie na siebie ahoj, co jest po prostu, tak się zdrawią marynarzy, ale mora nie mamy. No ale macie wino, no bardzo przepraszam, no 1-0 dla was, no wino macie. Wino mamy i bardzo dobre. No, macie winę też, choć podobno się zmieniła, no więc to tam już teraz nie wiem, na ile to bezpieczny temat, bo wiem, że były Nie, rozmowy. zmieniła, ale nie jest źle. Tak. Też mamy borowiczku, nie wiem, czy znasz. To jest Borowicz? alkohol. Zaraz, no ja, Alkohol ja kurczę, nie wiem teraz jak to jest po polsku, z takich z jagodami.
jakby jagodami, ale nie dokładnie. To jest taki Mhm. typowy alkohol słowacki. A już patrzę na zdjęcie, no oczywiście, że wiem, no chodzi o jałowcówkę. To jest nasza jałowcówka. Taki gin. To znam. Tak, To powiedzmy. tak bez obaw. To znam na szczęście. Ale co jeszcze takiego na przykład grozi? Wiesz, no nie wiem, jakieś takie proste słowa, no bo u nas chytry to raczej jest taki, wiesz, cwany przechera, a u was chytry mądry, więc tak coś takiego pytam. Okej. Frajery, fajne słówko, bo dla was jest to, po polsku jest to jakiś słabi, albo człowiek, albo facet. Na Słowacji jest to odwrotnie, to po prostu frajer jest po prostu gość. Fajnie zrobiony gość, który umie, który się zna i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest tych słówek. Też nie mówić, że mam coś obcykane, Mhm. bo po słowacku to znaczy, że mam to obsikane. Mhm. To jeżeli powiesz, mam obcykany ten teren, tak po prostu na Słowacji nie wiem, jak będą na ciebie patrzeć. No nie do końca na zdrowego, ale z tym frajerem to ci powiem, że jednak byś się odnalazł w świecie polskiej piłki nożnej, bo była kiedyś taka afera. Jest piłkarz w Górniku Zabrze, Erik Janża, który nie jest Słowakiem, a Słoweńcem i u nich frajer ma podobne znaczenie. No i rzeczony piłkarz dostał czerwoną kartkę za nazwanie sędziego frajerem, że mówi taki jesteś frajer. okej. I była to głośna sytuacja, no bo oczywiście można wiele tłumaczyć, ale grał już parę lat w Polsce i ludzie mówili, że no ale to zaraz, to nie wiedział, on spytał sędziego, taki jesteś frajer? Chodziło mu, że taki jesteś kozak, że chciał go sprowokować, Okej. no ale tu automatycznie wyszło, że go obraził i no, widzisz, no to słowo frajer mamy, ale popatrz, bo A to jest... przepraszam cię, jeżeli chodzi o piłkę nożną, tak znam historię, jak po prostu był jakiś piłkarz, który się nazywa Kokot. A, to był taki w ogóle trener, Gotthard Kokot, o ile się nie mylę. Trener. Okej, to było dla nas bardzo śmieszne, bo po słowacku Kokot jest bardzo, bardzo nieładne słówko. Tak, to kojarzę, także że raczej tego się nie powinno używać. No ale jako, że ze Śląska nie mamy do was daleko, to znaliśmy to słowo, więc Okej, tutaj wiedzieliśmy. Zresztą nawet była kiedyś taka marka odzieżowa przez krótki okres tutaj modna, ale nie chcę teraz cię wprowadzić w błąd. Za to zastanawiałem się, czy może przez was nie powstał przypadkiem ten mit polskiego hydraulika w kinie ślizganym, czyli w tym takim powyżej 18. No bo co to jest za pomysły, że dzwonicie do hydraulika i mówicie, panie przyjeżdżaj pan, u mnie pan porucha. Na chłop na miejscu ma zwyczajną awarię. No co to jest? Jak tu nie być skonfundowanym? No to człowieka w błąd wprowadzacie. Nie prowadzimy w błąd, myśmy po prostu nie... Ale widzę, że ci odebrało mowę ta chwilę, Tak. ale widzę tę minę, bo państwo nie widzą, a ja widzę. Nie będzie odpowiedzieć, po prostu teraz zaskoczyłeś mnie. No tak mamy po prostu. Lepiej nie będziemy nic mówić na ten temat. Dobrze. Ale widzisz, Sorry. niektórzy narzekają na te pomyłki językowe, jak to kiedyś nazwano nedoparki, ale jednak Jagoda i Janek, bohaterowie takiej serii autorstwa pani profesor Jagody Cieszyńskiej, trafiają na Słowację. Ona między innymi, właśnie to jest seria logopedyczna, więc działa, żeby dzieci lepiej mówiły. I proszę, oczywiście jest Juraj Janosik. Co prawda nie jest w staropolskim stroju, ale my też wiemy, kim Janosik jest. I na przykład z tej książeczki możesz dowiedzieć się o kimś takim jak Nosicz. I w ogóle funkcja nosicza to jest bardzo charakterystyczna dla Słowaków. Nie wiem, czy kojarzysz, bo w Polsce już tego prawie nie ma. To kojarzę, tak. W Tatrach jeszcze są, tak. No. Jest to patrzy się na to bardzo z taką są to takie, to są nasi super bogaterzy. No możesz przybliżyć, bo wiesz, bo to, że my wiemy, ale tak, żeby też... Okej. Nosić, wysokohorski nosić. Po słowacku są faceci, chłopacy, którzy wynoszą na te różne górskie chaty duże rzeczy po prostu do restauracji, piwa i tak dalej. I on po prostu idzie z ostatniej wioski na piechotę w tych górach aż do tej górskiej chaty. I jest to bardzo trudny zawód. Tak, i on właśnie chyba miał być jeszcze na listę takich tradycyjnych wpisany, no bo jest to coś niesamowitego, że w ogóle ktoś takie coś robi teraz jeszcze.
Bo u nas to jednak się wjeżdża samochodem, a u was zachowanie tej kultury to jest takie mega proekologiczne. No jedna rzecz jest zachowanie kultury, druga rzecz je po prostu na gerlach albo gdzieś na jakieś wysokie miasto, samochody nie jeżdżą, lebo nie ma jak. Owszem, owszem. Dobrze, nawet napisane, zobacz Janku, słowackie Tatry są piękne. No i są zagadki też dla dzieci, które przeczytają tę książeczkę. I jedno możecie siadać, co lubią jeść Słowacy. To jest pytanie. Tak, to jest pytanie, które dzieci powinny sobie zadać po przeczytaniu tej Okej. książeczki logopedycznej. No bo tu na jednej ze stron oczywiście jest no, klutki ziemniaczane z serem owczym. Do tego brędza, zupa rybna. Zupa rybna? No nie wiem. Panie, ja zjem zupę rybną, mówi Janek do kelnera. No akurat możliwe, że Janek po polsku został. Ale ulubioną potrawą Słowaków są klutki ziemniaczane. No to musi być zawsze coś o haluszkach. Proszę opowiedz. Jakie najbardziej lubisz? Ja lubię bardzo klasyczne, to znaczy z brynzą, to jest taki biały syr, podobny do twarohu, bardzo taki specyficznym smakiem i zapachem. Dużo ludzi tego nie lubi, nawet Słowaków, ale ja uwielbiam ten smak i plus kawałki skwarków do tego lub usmażonego bekona. Czyli jak powiem, że słyszałem, że ktoś je na słodko, to zaraz znowu mnie do Węgrów wyślesz. Ja tak, ale tak, ktoś je na słodko, ale to już nie jest ten tradycyjne jedzenie. W ogóle lubimy bardzo dużo ziemniaków, kapusty, a to chyba i w Polsce jest tak samo. Tak, ale pytam jak u was, bo jednak odrobinę ta dieta jest inna. No, na Śląsku mamy podobne jedzenie, ale mimo wszystko tak chciałem spytać, co ty, no bo jednak nie jesteś tak, że tak się wyrażę, z naszej granicy przy samych Śląsku. Tak, ja mieszkałem na Słowacji przy granicach z Węgrami, No właśnie. powiedzmy. No i tam, gdzie nie ma za bardzo gór jeszcze. Znasz langosz, czy węgierskie jedzenie? To jest taki płacek Znam. smażony. Tak, ja byłem odchowany na langoszach. O, no to powiem ci, że i tak wyjątkowo szczupło wyglądasz. No, nie widziałeś mój brzuch, po prostu widzisz tylko twarz. Ale widziałem cię przecież na zdjęciach z teatru, młody człowieku. A, okej, Więc dzięki. wiesz, to tam wiem. No a coś Nie, jeszcze takiego? Jeżeli chodzi o jedzenie, mówi się, że to czeskie jedzenie, ale nie jestem przekonany. Myślę, że to jest taka czesko-słowacka kuchnia, jest smażony ser. To też nie jest zdrowe. My po prostu w ogóle się nie martwimy jakąś dietą albo coś takiego w Słowacji. My po prostu lubimy bardzo ciężkie jedzenie. Tak samo jest zupy jakieś. Gotujemy gęste, fasolowe zupy albo szeszowice. Nie przejmujemy się dietą, po prostu jeżeli to jest dobre, to jemy na kilogrami. I bardzo dobrze, słusznie. Tak. Po jedzeniu trochę się człowiek zawsze uspokaja, więc trudny temat. Utarło się takie przeświadczenie, że Czesi mają do Polaków żal nie tylko za tam przedwojenne waśnie, ale i za słynny 68 rok. A jak to wyglądało z perspektywy słowackiej? No bo wiesz, nie wiem na ile osoby na przykład znają historię Czechosłowacji z naciskiem na Słowację, ale jednak Aleksander Dubček był Słowakiem. Tak, Aleksander Dubček był Słowakiem. Czasami się mówi, że ojciec Słowaków zginął tragicznie i no i nam przykro z tego, no nie wiem, to były bardzo takie dzikie lata w 68. Nie wiem, czy chcemy gadać bardzo o tych historycznych, w tych czasach Tak, przybliż mi tylko, wiesz, czy u was jest, jakoś się to wspomina, bo Polacy to uwielbiają, wiesz, żyć historią, wspominać sobie, że my to tamto 100 lat temu zrobiliśmy. No a jednak to jest taka data, która do dzisiaj jest dość sporna, akurat jeśli chodzi no właśnie z nami i Czechami, a jakoś się nie słyszy, żeby Słowacy mieli o to żal do Polaków. Wiesz, za bardzo o tym nie gadamy, po prostu patrzymy do przodu, co jest. Były to ciężkie chwile, oczywiście. Z tymi Polakami robimy si często żarty z Polaków
I jesteśmy zazdrosni z waszego nowego targu i że tam były zawsze tanie ciuchy i coś podobnego. Ale jakoś politycznie nie mamy jakieś duże wyrzuty po prostu. Bardzo mi przykro, że tak mało gada Polska ze Słowacją. W ogóle jeżeli chodzi o kulturę i różne, o robienie różnych projektów i tak dalej. My sąsiedzi myślę, że byśmy mogli więcej wzajemnie komunikować. A, to na pewno, no tym bardziej, że nie oszukujemy się, ale nie wiem ilu Polaków to teraz wie, ale przecież sztuka, która chyba przez najdłuższy okres czasu była u was wystawiana, no to na szkle malowane Ernesta Bryla, więc choćby o tym A, tak? moglibyśmy porozmawiać, O, wiesz, tak na o. dzień dobry, nie? No i o politykach, bo też mieliście bardzo takich oryginalnych. Już, że przypomnę, że na przykład ktoś potrafił zapłacić bardzo znanej modelce, żeby przyjechała na Słowację. A tak, to był pan Władimir Mečiar, który zapłacił. Wiesz, na Słowacji jeszcze cały czas od rewolucji, już ponad 20 lat nie mamy zrobione wszystkie autostrady na Słowacji. Jeżeli się udało zrobić kawałek autostrady, kawałek znaczy, że kilka kilometrów, tak była z tego duża impreza i jak był premier Mečiar, tak zaprosił niemiecką, chyba z Niemiec była modelka Klaudia Schiffer, aby oficjalnie otworzyła ten kawałeczek autostrady. Coś podobnego robi teraz nasz premier, kochany Robert Fico. Otworzyliśmy jakiś tunel nowy i on już jest zepsuty, kilka miesięcy, co się tam zepsuło, także jest tam jakiś problem. I też było okolo tego po prostu duża impreza i aby się pokazało. No my w ogóle mamy z tymi premierami fuksa. No ja pamiętam, dla mnie to dzisiaj jest zabawna historia. W 2005 roku, no kiedy tam Ukraina no nie uchodziła jeszcze za tak w pełni zachodnie państwo, wiadomo, przemiany, dużo się działo. I wtedy tam prezydent Juszczenko chciał oddać przejście graniczne, które u was do dzisiaj jakoś, nie wiem czy już teraz jest, ale wtedy nie mogło powstać, czyli to w Slemencach. I oni powiedzieli, że może prezydent przyjedzie, a na Słowacji zaraz przejście, my jeszcze nie zaczęliśmy w ogóle robić, no nie? I ostatecznie nie otwierał go prezydent. To w ogóle dla mnie jest mistrzostwo świata. Ja pamiętam, że tutaj inicjatywa, przyjadę sobie, a na Słowacji pełen luz, chłopie, tam przejścia, nie rób scen. Tak, daj si borovičku z bryndzové halušky a daj spokój po prostu przejście. Co nam tak Bardzo chodzi mi o się to przejście? podobało. Po prostu jeszcze tym bardziej to było przejście, na którym się tyle rzeczy działo, że... Wiesz, Ach, też dokładnie ten vibe tego Balkanu, który u nas jest. Dużo Slowaków nie lubi to, że jeżeli powiesz, że sme podobni do balkanskiej natury, ale niestety, albo na szczęście, tak jest. Lebo ja to lubię. To ja jestem dumny z tego, że my mamy po prostu coś takiego dzikiego w sobie. ja mam słabość do Bałkanu, więc dla mnie plus. A teraz skupmy się przez sekundkę na tobie. Na dywaniku był kiedyś Czech z Sosnowca, jest teraz Słowak z Łodzi. No odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego? Też nie wiem. To jest fascynujące, dlaczego ta Łódź, panie kierowniku? Tak ci powiem, że serce mnie dociągło do Łodzi, po prostu, lebo moja żona jest stąd. O, Tyle, to była, też nie myślałem, ja już 15 lat temu nie wiedziałem, że w ogóle istnieje miasto Łódź. To w ogóle nie wiedziałem, gdzie jest na mapie i w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ale zapoznaliśmy się z żoną w Irlandii, żeśmy się spotkali oczywiście w Irlandii, gdzie się możesz spotkać z kimś, no to w jakąś pubie irlandzkim. Jeden Guinness, drugi Guinness, trzeci Guinness i jakieś whisky, a już po prostu się wprowadziłem do Łodzi i było. to zaraz, Bardzo. to ile lat temu to tak było w tej Irlandii? Kiedyśmy spotkali się Mhm. pierwszy raz, to już długo, to już 16 lat. Czyli jak długo jesteś w Polsce, bo później z tej Irlandii musieliście tutaj wrócić. Tak, tam była różna historia, nie wiem, czy mamy tyle czasu, No ale ale mamy, proszę bardzo, opowiadaj. No na razie ja musiałem gadać i pokazywać przygotowanie, więc teraz proszę, tu czas na ciebie. okej, no to 16 lat temu poznałem moją żonę kochaną, muszę tak powiedzieć, dla będzie słuchać ten podcast. Oczywiście. I
Później było tak, że ona dostala pracę v Singapurze, to pošla pracovala v Singapurze, ja zostałem v Irlandii, później byłem, chwilę mieszkałem w Singapurze, a czekałem na pozwolenie do pracy, co jest bardzo trudne. Trudne v Singapurze, to neudalo mi się w końcu, tak musiałem wrócić do Europy. Po prostu skrótim to. Spoznaliśmy się 16 lat temu, ale tak razem w tych pierwszych latach byliśmy bardzo mało. Żyliśmy po prostu od siebie, lebo los tak zadecydował. Ja jeszcze mieszkałem później w Czechach i w Holandii, aż w końcu żona mohla zakončiť kontrakt v Singapurze i decidoval. Mali sme na výbor Slovácia lub Polska. Kde mieszkać? I w końcu zdecydowaliśmy się, że to będzie ukochana Polska. Pięknie, a gdyby na Słowację, to jakie miasto? W ogóle nie myśleliśmy o tym, lebo zaraz wiedzieliśmy, że to będzie Polska, ale na pewno nie, chyba jakieś większe miasto, po prostu, nie wiem, Banská Bystrica je bardzo ładne miasto, czy w Sarci, Słowacji. Mhm. No ale jak ci się Łódź podoba? No to tak już wprost. No to prawie, to jest chyba 640 czy 650 tysięcy mieszkańców obecnie, o ile mnie pamięć nie myli, więc No tak, kawał miasta. dla Slováka to je gigantičné miasto, bo Bratislava má jakieś 500 000. Tak, No właśnie dlatego tak pytam, nie? nie ma metro, ale jest to po prostu duże miasto. Ja pochodzę z miasteczka, które miało, nie wiem, 20 000 mieszkańców, to dla mnie, ja som taký viesňaček po prostu w dużym mieście. Już se przyzwyczaiłem i ja loď kochám. Má plusy, minusy, jak každé miasto. Raz tutaj był, nie wiem, czy kojarzysz reżysera amerykańskiego David Lynch. Mhm, owszem. I był tu jakiś festiwal filmów i on jak zobaczył pierwszy raz Łódź, to on się zakochał do tego industrializmu i do tej po prostu do tego vibe'u tego miasta. I on to bardzo ładnie popisał, że po prostu, że te stare fabryki i ten brud na tych ścianach i że on to bardzo uwielbia, a ja się z tym muszę zgodzić, bo po prostu ja też czułem po prostu z Łodzi taki magiczną atmosferę. No Serio. tak. Lynch lubił surrealizm, więc Tak? rozumiem, pasują ci takie miasta. Ale to ile lat już jesteś w Łodzi? Bo sobie to przeskoczyliśmy. A ile? 6 lat chyba? Plus 6 i coś. No i jak oceniasz miasto? No mówię, że okej. Bardzo dużo się zmieniło za ten czas, że tu ja jestem za tych 6 lat, ale stále są tutaj okolice, które są po prostu takie starsze, powiedzmy. I ja lubię ten klimat. Ja bardzo lubię tylko tak spacerować po mieście i chcę znaleźć jakąś nową uliczkę albo jakiś mural. Ja to lubię po prostu taki walking art, że chodzę po mieście i robię zdjęcia i zawsze coś znalazłem tutaj w tym mieście. A jakieś inne miasta polskie jeszcze, nie wiem, skradły twoje serce, czy na razie jeszcze nie miałeś czasu poznawać? Wiesz co, ja lubię takie miasta polskie, bardzo mi się to podoba, bo już mam swój wiek, jak jest, gdzie są takie różne spa, pomóż mi Uzdrowiska. uzdrowiska, tak, lebo tie miasta majú coś v sobie takiego, že tam je spokoj, dużo emerytów, všade máš jakąś kawiareň, lody, dobré reštaurácie, na spokojnie park. Ja mám svoj wiek, ja nepotrzebujem dużo jakieś tam disco polo albo cokolwiek. Ja chcę spokój, kawiczkę i książkę. Nudny jestem, może być, ale tak lubię. Znaczy nudny, no. Jednak tak stereotypowy trochę, bo Słowacy mają czas, więc tutaj to zrozumiałe jest. Ale wiesz co teraz było... Oczywiście, że lubię, przepraszam cię, Nie, też mów. lubię, lubię morze, to lubię też nad morzem, jak są miasta, Gdańsk i też lubię Kraków, lebo tam już są jakieś góry, proszę.
No, jednak ta dusza słowacka za górami tęskni. Tak, tak, to tak jest. Mhm. Ale widzisz, było o surrealizmie Davidzie Lynchu. Powiedz mi, bo jest taka rzecz ze Słowacji, która zawsze no, wraca podczas rozmów z osobami, które kojarzą jeszcze wasze lata, takie 90. Mhm. Jaki wpływ na twoją psychikę wywarł Ratafak Plachta? Ojej, ciężką traumę mam też. No nie, ja w latach Dużo 90. wrócił właśnie, tak kojarzę. Tak. Ratafak Plachta, ja nie wiem, jak to vytlmačiť, lebo po prostu to bol, ja neviem, to byla taká lalka duża, ktorá byla v jakom programe dla detí. Ona byla bardzo duża, vyglądala jak z hororu. Ja neviem, co pili tí artisti, ktorí zrobili tom lalke, alebo či užívali jakieś narkotyky, na pewno, jestem przekonany. I po prostu to bylo tylko po to, aby deti nemieli také fajné detinstvo. Aby byli przygotované na všetky tie zlé rzeczy, ktoré ich spotkają vo wieku dorosłym. Nie wiem, nemám inną teorię. Ale właśnie nawet na anglojęzycznej Wikipedii, gdzieś można, o ile mnie pamięć nie myli, to było chyba na anglojęzycznej Wikipedii, była informacja, że Ratafak Plachta uczył dzieci kwestionowania autorytetów. Co jest czymś w ogóle fenomenalnym. Ja jak pamiętam, czytałem opis tego, to jest tak, jakbyście autentycznie rzucali dzieci na głęboką wodę, żeby uczyły się Tak. radzić ze światem. To coś pięknego. Sam zastanawiam się, czy swoim chłopakom tego nie puścić, nie? Bo to już coś. No i on wrócił później. Ja właśnie go kojarzę z tego YouTube'owego powrotu, bo on po 2008-2009 jakoś się pojawił, tłumacząc, co on tam ma w środku, że tam rękę, prawda, jakieś takie rzeczy były. Że wy pytacie mnie, co ja mam w środku? Môže byť, že coś bylo také video, mal svůj comeback. A Ratafak Plachta po prostu zawsze będzie w naszych sercach. To nie da się usunąć po prostu z naszych małych czarnych duszy z dzieciństwa. Ale uśmiechasz się, przynajmniej gdy o tym Nie, mówisz. robię si żarty. Jak cały podcast po prostu nie wierzcie niczemu, co powiedziałem w tym podcastie. Ja wierzę wszystko, bo bardzo przepraszam, ale na przykład to tylko Słowacy potrafili wydać taką piękną książkę jak Żuk Hugo. Moi chłopcy zachwyceni. Książka o żuku gnojowym, więc nie no, ja tam mam was na oku, dlatego też chciałem z tobą porozmawiać, już no to jest coś ciekawego. Ale skoro już mówimy o Ratafaku, no to drugi bohater, który tu się przewinął, ty jesteś aktorem, nie oszukujmy się, grywasz w teatrze, powiedz mi, zagrałbyś Janosika? No, Janosika na emeryturę. Tak? Tak, lebo to bol taký duży chłop, nie? Taký po Slovacku sa mluví, že junák, neviem, chyba to nemá odpovedník v jazyku polským. Po prostu dobrze stawiany chłop, duży, wysoki, przystojny. Ja už nemám włosy, mam brzuch. To za to mówię, że na emeryturę. Ale chętnie, jasne, dlaczego nie? No dobrze, bo Janosika. oczywiście zagrałbyś tego Janosika na Słowacji, bo w Polsce domyślasz się, kim byłby Janosik, prawda? A nie No Polakiem, złapałem? prawda? Byłby naszym, A, byłby Polakiem przecież, nie? No ale jak to właściwie jest, bo Janosik ma przecież nawet wielki pomnik na Słowacji. To jak to? Powiedz mi, jaką on jest dla was postacią? Skąd ten taki kult? Bo kradł, był złodziejem. Mhm. To nam się bardzo podoba na Słowacji. Co więcej. Dobrze, ale mieliście innego bohatera też, Wieczny Ułan. Austro-węgierski. Zaraz sobie przypomnę nazwisko, bo on później był zresztą, no, na jego cześć została nazwana jedna z dywizji, która w 1939 przyjechała do Polski ze Słowacji, więc tak zastanawiam się, jaki jest dobór waszych bohaterów narodowych? Jakich to był? Jak ich dobieracie? Bogaterów? Mhm. No bo Juraj Janosik, tak jak mówisz, no głównie kradł, nie? Tak, głównie kradł. Jakich bohaterów dobieramy? Leniwych, co nic nie zrobili, mają wszystko za darmo, kradną i dużo piją. To jest No, nasz ideał. To pasowaliby też do nas przecież, nie? Tak, mamy bardzo dużo wspólnego z Polakami. No to patrz, no to teraz widzisz, no to musimy w końcu się tak częściej zacząć spotykać na tej O granicy. tym mówię. Ja myślę, że bardzo dużo pomysłów moglibyśmy wzajemnie wymienić sobie i o bogaterach, i o czymkolwiek.
Okej, a w takim wypadku wróćmy jeszcze do tego, jak Słowacy patrzą na tę polską kulturę, no bo skoro ten Janosik było to na szkle malowane, jak odbieracie sztukę polską? No, my za bardzo sztukę polską nie znamy. O, Mówię ci szczerze. Znamy jeszcze, znamy Bolek i Lolek oczywiście i różne bajki, które byli Sex Misja zna chyba każdy Polak film. Każdy Slovak zna Sex Misję. Jeżeli chodzi o nowe filmy, książki i kulturę i w ogóle tak, o tym mówię, że po prostu na Słowacji dużo ludzi nie zna polską kulturę. Piosenkarzów i tak dalej. wrócę do tego bohatera, bo sprawdziłem Ladislaus z Kultety. A Szkultety, No, okej. cesarski wieczny huzar, bo to też jest fascynujące, bo to nie uchodzicie za naród, który lubi wojować, no a najdłużej w historii, prawda, w habsburskiej armii to Słowak. To Słowak. No to jak jestem przy tej sztuce, bo cię trzeba ciągnąć za język, w jakim języku mówią córki Trygława i skąd imię Biustyna? Bo powiem ci, no ujęła mnie ta Biustyna. No to pytanie dla człowieka, który zrobił scenariusz. To jest ze staropolskiego języka. Myślę, że najmniej było dobrane fantastycznie. Trzeba obejrzeć ten kawałek i człowiek zobaczy o co chodzi. No i rekwiem dla ciebie trzeba zobaczyć i te chrupki przyjąć. Naprawdę są te chrupki gratis? Tak, do końca i jakoś tam coś do picia dajemy przedstawienie za darmo. Nie chcę za bardzo zrobić spoiler, mówić o czym to jest, ale te chrupki są za darmo. Jeżeli chodzi o te córki Tryglawa, to było bardzo wyzwanie dla mnie, bo mój polski, ja mam ciężki akcent, wiem o tym, nie wiem dobrze mówić po polsku, jak sam to słyszę, uczę się, to proszę o cierpliwość wszystkich Polaków, ale córki Tryglawa były dla mnie wyzwaniem, bo to było w języku staropolskim i bardzo trudno i ciężko i pomalu się tego uczyłem. To ja może uzupełnię, bo Martin jest też aktorem, o czym jeszcze chyba nie wspominaliśmy, tak, lub tylko napomknęliśmy. No i to rekwiem właśnie jest rekwiem dla Martina. Reklamowane między innymi chrupkami, polecam, warto odwiedzić w Łodzi niezależnych artystów. To teraz coś, co króliki lubią najbardziej i Słowak w Polsce, konta TikToki, różne media społecznościowe. Więc zacznijmy po kolei. Jak poprosić o ser po słowacku? Bo ostrzegałeś przed pułapką. Tak, na pewno nie powiedzieć, że ser, kelnerkę, bo po prostu ser znaczy Defekować. Dziękuję za słówko. Mówi się po prostu mówi się sir. Czy już smażony sir, nie mówi się ser, ale sir. Ser jest bardzo niebezpieczny. A od kiedy twoja żona nie wraca do domu? Na szczęście już wraca. To było śmieszne, bo po prostu zawsze jak wracała z pracy, tak napisała do mnie SMS, że wracam i zawsze się uśmiechałem, bo wracam po słowacku znaczy żigam. To zawsze się, pierwszy raz się przestraszyłem, że co się stało, czy wylądowała w szpitalu albo coś takiego, aż później zrozumiałem, że o co jej chodzi. I taki pułapek jest bardzo dużo, na szczęście dla mojego kanału. No, pułapką też są pomidory, bo jak to jest, że jednak kojarzymy te czeskie rajczata, a u was to paradajki. Paradajki lub rajczyny, Mm. też można tak i tak powiedzieć. Tak, skarpetki są ponożki, to jest też bardzo popularne, myślę, u Polaków. Ja nie wiem dlaczego tyle słówek rozośmieszy Polaków. Lebo działa to i odwrotnie. Też jest dużo słówek oczywiście polskich, z których się śmieją Słowacy, że są naprawdę bardzo śmieszne. No A jakie? jakie dla nas jest śmieszne samolot, samochód, to są super słówka. Mizeria po prostu, jak ta salatka, to jest po prostu, to jest fantastyczne. Dużo tego teraz
Neviem, teraz mi nepřichodí do głowy, ale jest komórka, jak telefon, to jest też bardzo śmieszne słówko. No to może powiedz mi, dlaczego ucztowanie na Słowacji może być nudne? Ucztowanie to znaczy, boże, jak je to po polsku, robić rzeczy ekonomiczne, księgowe, Księgować. Mhm. księgować. Czemu Słowacy proponują, że wyser ci oko? To jest ciekawy zwrot. Tak, to jest bardzo ciekawy zwrot, lebo jako Polak rozumiesz, o co chodzi, wyser si oko, że po prostu... No, to by znaczyło nasram ci do oka, tak brutalnie rzecz. Nie, to nie, tak brutalnie powiedzieć, że ty zrób Mhm. kupę, w którym w tej kupie będzie twoje oko, po prostu. Że zesraj swoje oko. I dlaczego taki zwrot? Nie mam pojęcia. Nie wiem, to jest ta zagadka też, szukałem tego, że o co tam chodzi. Tak się jakoś komuś spodobało, zaczął tak mówić i reszta go słyszała i to się im spodobało, to zaczęli tego używać. Nie mam pojęcia dlaczego. Jest to też surrealistyczne, mówię ci, surrealistyczny kraj, surrealistyczne opowiedzenie. Nie wiem. No tak, jest ten Nie wiem. problem, jak ktoś zaginie, no to gorzej jak zaginie koleżanka, bo podobno u was nie wolno szukać koleżanek. O, a szukać dzieci w piwnicy to też nie jest dobrze. Mhm. Szukać znaczy mieć, uprawiać seks, ale po prostu tak trochę wulgarnie. Tak, to myślę, że na bardzo dużo Słowaków, Polaków tego słówka szukać. Jest na ten temat dużo żartów. Tak, jest to ładny przykład tego, że y, mamy tak blisko są te języki, ale czasami są takie różnice, że się w głowie nie mieści. No ale na przykład daleko jest Sibaczka i tradycja z Sibaczką związana. Jeśli możesz, przybliż. Lebo w Polsce máte, jak sa dowiedziałem, že tylko vy oblevate vodom, nie, devčiny? Mhm. To je tež na Slovácii, ale plus máme takom láske zrobenom i tom bijeme kobiety po dupe i po nogách. Ono to jest jakiś zwyczaj jeszcze z poganských czasów, kiedy się tak byli kobiety dlatego, aby byli zdrowe cały rok. Już tego za bardzo dużo nie ma, ale ja pamiętam, że tak 30 lat temu po prostu byli duże ekipy facetów, które chodzili po mieście i bili kobiety w tym dniu. Wszędzie, gdzie znaleźli jakieś. I Powiewa oblewali. grozą. Tak. Dobrze, a teraz tak właśnie mówisz, że teraz no mówisz, że jesteś takim spokojnym narodem, lubicie siedzieć, odpoczywać. No, a ja się spotkałem właśnie z opinią, że jesteście bardzo aktywnym narodem. No bo tak, zimą narty, latem rowery, jakieś konie, bycie częścią Eurovelo. Jak to jest, że wy nie potraficie usiedzieć na tym tyłku? To jest pytanie, które mi tutaj podesłali słuchacze. No, nie wiem, czy jesteśmy jakoś bardzo aktywni, więcej jak Polacy, nie myślę. Po prostu nie chce się nam myśleć, no to uprawiamy jakieś sporty. Dobrze. Nie wiem, co ci mam powiedzieć. Nie wiem, nie wydaje mi się, nie wiem, ja na Słowacji nie żyję już ponad 25 lat, jeździm tam rzadko, to może się coś zmieniło, że teraz, na pewno się uprawiamy sporty, jasne, oczywiście, ale żeby to było jakoś więcej niż w innych krajach, to nie myślę. Dobrze. A powiedz mi, bo też to takie pytanie, które mi zadano, gdy się tu przygotowałem. Czy są dwie Słowacje? Bo jednak widać pewną różnicę między wschodem a zachodem Słowacji. Tak, na ten temat jest też bardzo dużo żartów. To jest coś podobne, no tak, jest, bo ten wschód jest już naprawdę jeszcze większy, jest taki większym Balkanem. Tam jest po prostu, tam są bardzo fajni ludzie, ja bardzo tam lubię jeździć, ale ta strona zachodnia, to jest też bardzo śmieszne słówko zachód dla Mhm. Slowaków, lebo dla Slowaków to znaczy toaleta, zachód. To strona zachodnia jest taka więcej do Czech i do Niemiec i ta strona wschodnia jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że do naszych sąsiadów na wschodzie, ale skoro taka więcej do Balkanu. Tam jest dużo żartów, że tam się dużo pije i tam są po prostu non-stop imprezy i że są żarty, że ludzie z tego wschodu
nemáš šans ich opiť po prostu, lebo vypijú toľko alkoholu, že a nič nebude na nich widać i podobne żarty. Brzmi na wyzwanie. Podejmiemy Pewnie. je. Choć wcześniej już bardzo mi się podobało, gdy opowiadałeś, że tutaj Węgrzy podpadli, Polacy podpadli, każdy podpadł. To był taki kiedyś dowcip w Simpsonach, gdy właśnie szkocki pan woźny mówi, że no, brat i siostra są naturalnymi wrogami, jak Anglicy i Szkoci, Irlandczycy i Szkoci, czy Szkoci i inni Szkoci. No i tak właśnie, tak jak zacząłeś wymieniać, to mi się to skojarzyło, więc musimy dojść do pytania, które też mi zadano, czyli kogo bardziej nie lubicie, Polaków czy Czechów? Bardzo nelubíme. Nelubíme ani Čechov, ani Polakov. Ale kogo bardziej? No my tutaj, wiesz, tutaj jest rywalizacja. Neviem, jak už, vieš, Češi sú dla nás po prostu ten kuzín, z ktorého musíme, jak sú zawsze jakieś spotkania rodinné, tak musíme się s ním priateliť, gadať tam s ním. I Polak je ten kuzín, ktorý přijede raz za 2 lata i musíme sa do neho tež usmiechať, ale myslíme sobie, že kurče, zás tutaj przyjechal, neviem po co. Coś takiego. Tých Čechov máme non-stop na očach. I slyšíme ten český jazyk bardzo często, ale dla nás sú to pepici, ktorí nošą biele skarpety v sandálach i nevedia, jak piť slivovicu i borovičku, tak dla nás sú to po prostu, to sú není super bogaterowie dla nas. No, ale piękny masz ten uśmiech, jak opowiadasz o nich. Ale robię si żarty oczywiście. Jasne, ale wiesz, dla mnie jesteście fenomenem, bo tak chciałem wcześniej już przy tych wojnach do tego nawiązać, ale zboczyliśmy, bo wy macie jedną z moich ulubionych wojen, czyli wojnę o Myślnik. Nie wiem, czy kojarzysz, bo to w Polsce jest, my o tym na historii mieliśmy na studiach właśnie, że jest, iż Czecho, Myślnik, wiesz, Słowacja, nie, że jeden wyraz, że bardzo wam zależało okej. jako Słowakom i to się nazywało wojna o Myślnik. A nezná len OK, to slůvko? Tak, no, tam bylo Čechoslovacia, Československo, później byla Československá federácia i później Slováci už se vkužili, lebo už chtěli mít to svoje, tak zrobili sme to inačej. Až v koncu to vylondovalo i skončilo tak, že po prostu są Češi i są Slováci, ale máme bardzo blízko do siebie. Jeżeli chodí, kúpiš české produkty na Slovácii, čítame książki po česku, filmy są s dubbingem, lebo na Slovácii nemá lektora jak v Polsce, čo je chyba najsmiešnejšia rzecz na svete dla Slovákov slyšet jakýž film s lektorem, to je po prostu taký odjazd surrealističný dla nás, že to sa v glove nezmiestí. To my máme po prostu dubbing všetkým. Ale mamy český dubbing i Slováci rozumieją českému. Ale widzisz, to tak jak czasami się mówi właśnie, że dubbing, no ale ja pamiętam, że Polacy zawsze się śmiali, jak na przykład był Liberator tłumaczony na czeski lub słowacki, jakie były te napisy, jak Batman to był tam, prawda, jakiś netoperek, ale ja byłem, nie chcę teraz cię skłamać, ale na 90% to było na Słowacji, bo tak nie pamiętam, które boisko, bo jest chyba więcej niż jedno takie, ale strzelam, że to było w Czernym Barogu, ale to było, no mówię, to 30 lat temu prawie, to mogę nie pamiętać. Tam z kolei właśnie tego, no bo tak chyba 95 to musiało być, oglądałem właśnie tego Liberatora i pamiętam to, ponieważ na torach kolejowych przyciągano monitor na stadionie. I no na 99% było w Balogo to, więc pamiętam, że Słowacy mieli i nie tylko to ciekawe tłumaczenie, ale sam ten klimat, że wiesz, że normalnie miałeś przenośny monitor, bo przenośny ekran wielki, no i on tak jakby przyjechał mini pociągiem, no ten cały efekt, więc to mi się tak zawsze kojarzy później z tymi Słowakami. Okej. No, że to było coś wyjątkowego. Ale czekaj, teraz sibaczkę już przerobiliśmy. To mamy... Cześć, żywot to widzę, że mam. No popatrz, to powoli już z tych słówek się zaczynam wyprztykiwać. Ale powiedz mi tak, jakbyś teraz jeszcze miał na zakończenie sobie przypomnieć twoją największą wpadkę językową w Polsce. Tych je bardzo dużo. Największa jest... mam.
Ja myślałem, lebo jest, chyba mi musisz pomóc, lebo teraz zapomniałem to słówko, jest, wiem, okej. Po polsku jest przyczepa kempingowa, tak? Mhm. I ja myślałem, że to jest, że się powie po polsku tak samo jak po słowacku, to znaczy karawan. Mhm. Lebo przyczepa jest po słowacku karawan. I ja miałem w planie kupić karawan i wszystkim mówiłem, że kupię sobie karawan, będę jeździć po Europie, jakieś autostopowiczki zabieram do swojego karawanu, zrobię ładnie swój karawan, a nikt mi kurde nie powiedział, że karawan, co jest karawan, co to za samochód. Aż później ja nie wiem dlaczego mi nikt to nie powiedział, też robili jaja ze mnie. Aż później ktoś mi mówi, że nawet żona mi to nie powiedziała, że ale Martin, ty wiesz o co chodzi w tym temacie, że wiesz, że karawan? Kiedy się zorientowałem, na Facebooku miałem jakiś, napisałem coś, że mam w planie kupić karawan, ha, ha, ha. Aż później się dowiedziałem o co chodzi. To był duży fuck up w moim życiu w Polsce. No, dobrze byś wyglądał z karawanem, tylko no jeden problem, bo Dzięki. o ile pamiętam, to tak jak wielu moich gości, nie masz prawa jazdy. Nie mam prawa jazdy, bo na Słowacji niepotrzebne. I tam są tak Ale złe zaraz, drogi. zaraz, zaraz wróć. Jak jest niepotrzebne? No tam są takie złe drogi, że po prostu tam się jeździ 15 km za godzinę i światła nie ma na skrzyżowaniu. Balkan tam to masz jak w Indiach, niepotrzebny ci w ogóle prawo jazdy, nikt tego nie sprawdza. No ale w Polsce by cię sprawdzili. Tak, ale ja jestem przyzwyczajony jeździć tylko 15 km za godzinę i po złych drogach i tutaj nie dam rady na autostradzie polskiej. No dobrze, dobrze, bo to tak zaskoczyłeś mnie teraz z tym, że nie potrzebujecie prawa jazdy. To niemal jak kiedyś znajomy opowiadał, że w Kanadzie tak był i właśnie goście jeździli po 15-20 na godzinę po bezdrożach i też nie było wiadomo, czy mają jakiekolwiek uprawnienia. No ale to jak wybierasz na ten karawan, a powiedz mi, jak ogólnie twój kanał jest odbierany? Właśnie takie słówka jak karawan, jak te ucztowania, jak te szukania przybliżasz Polakom. Jak to właśnie odbierają wszyscy? Będę szczery, Polacy bardzo dobrze. Mhm. Jak piszą mi też aj do komentarze jakieś lub do mnie napiszą, ale Słowacy, nie mówię, że często, ale Słowacy czasami piszą do mnie, że dlaczego się robię żarty ze słowackich słówek, ze słowackiej kultury i z języka słowackiego. I to zrobiłem, tak powiedziałem, że OK, i zrobiłem też kanał Słowak w Polsku, gdzie robię sobie nie żarty, gdzie po prostu pokazuję Słowakom śmieszne słówka polskie. Ale paradoks, na tym drugim kanale, tym słowackim, też jest więcej Polaków niż Słowaków. Piękne. Nie wiem, ja nie myślę, że robię sobie żarty z języka słowackiego. Ja język słowacki bardzo, bardzo lubię, bardzo. Ja piszę różne opowieści, ja się gram z tym językiem. To, po prostu, to są po prostu żarty. To ludzie bardzo poważnie myślą o swoim życiu, a nie wiem, to jest tylko żart. I tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Wszystkim, którzy dotrwali z nami do końca, zachęcam do subskrybowania kanału, gdziekolwiek go słuchacie. No i do odwiedzenia naszego Słowaka w Polsce, tak jak on odwiedził Polskę. Do Ja następnej dziękuję. razy. Dzięki. Ciao.